Cześć, Bartek Urban. Zapraszam do testu SsangYonga Corando. Mimo iż auta marki SsangYong są dostępne w Polsce od ponad 20 lat, to wciąż ta marka to egzotyka. Jest kilka powodów, dlaczego tak jest. Ale jeden z najważniejszych był taki, że pierwsze modele SsangYonga, jakie pojawiły się na naszym rynku, były po prostu przeciętne, żeby nie powiedzieć słabe. I to począwszy od dziwnego wyglądu, po wykonanie, czy nawet zapach, który był mocno nieprzyjemny. W kabinie po prostu śmierdziało plastikiem. Oczywiście nie we wszystkich modelach i egzemplarzach, ale ja niestety ten zapach zapamiętałem z SsangYongów, które miałem w swoich rękach jakieś 5 lat temu. Na szczęście 5 lat w motoryzacji, no to jest mnóstwo czasu, SsangYong się nie poddaje i dziś Corando jest zupełnie innym modelem niż ten, który kiedyś testowałem. I od razu uprzedzę, nie, w tym Corando już nie śmierdzi. Plastik ma swój specyficzny zapach, ale nie można powiedzieć, że śmierdzi. Testowane Corando to 4. generacja, którą swoją premierę miała na początku 2019 roku. Niestety, już na początku testu złe wrażenie na mnie zrobił kluczyk, z którego schodzi lakier. Ja wiem, że tutaj akurat mam system bezkluczykowy i tego kluczyka się już nie ogląda, no ale przyznacie, że tak nie powinno być. Na szczęście, samo auto wygląda już naprawdę dobrze. Może i nieco nijako, ale nie można mu już zarzucić, że jest brzydkie czy tam sklejone z jakichś 4 innych aut. Tutaj Corando ma swój styl i to mi się podoba. Zwłaszcza tył przyciąga uwagę, gdzie mamy bardzo ciekawy wzór lamp. Przód też jest niezły, czasem mi przypominał Toyota RAV4, czasem Tiguana, a czasem i nawet Lamborghini Urus. No nie jest to auto brzydkie, ale mam oczywiście pewne zastrzeżenia. Po pierwsze, kierunkowskazy z tyłu powinny być w górnych kloszach, a nie tych dolnych. W górnych są znacznie lepiej widoczne. To raz. A 2, że nie podobają mi się klamki tylne, które są na innej wysokości niż z przodu i to zaburza symetrię. Być może się czepiam, no ale przyznacie, że ulokowanie tylnej klamki jest co najmniej dziwne. Dobra, ale pora zajrzeć do bagażnika. Kufer w opcji może mieć elektryczną klapę i to taką z bajerem jak w Kia czy Hyundaiu, że jak podchodzimy, to auto samo otwiera bagażnik. Z tym, że tutaj działa to na większym zasięgu, co jest lekkim minusem, bo na przykład jak auto myłem na bezdotykowej myjni, to otworzył mi się bagażnik. Trzeba o tym pamiętać. Sam bagażnik na papierze jest dość duży, bo ma 551 litrów, tylko że tego kompletnie nie widać. Fakt, jest to drugie dno, a nawet i trzecie, bo mamy tutaj zestaw naprawczy albo miejsce na koło zapasowe, ale nawet po wyjęciu wszystkiego, no nie wygląda na 550 litrów. Mi z pomiaru wychodziło coś pomiędzy 450 a 480 litrów. Aha, i w środku jest buzia. Buu. Kufer jest naprawdę krótki i to na tyle, że spokojnie możemy położyć kanapę z bagażnika, mimo iż powinno się to robić właśnie z poziomu kabiny. Po złożeniu mamy w miarę płaską podłogę. Miło, że mamy haczyki na zakupy, gniazdo pod zapalniczkę, a także są drugie otwory na roletę. Te otwory są potrzebne, bo tylna kanapa oferuje regulację oparcia. Niestety, roleta w bagażniku to opcja. Poważnie, roleta nie występuje w podstawowym wyposażeniu, tak samo jak i podwójna podłoga. O ile podwójną podłogę, no to bym przeżył, tak już roleta, no to przecież powinna być wyposażeniem standardowym, a nie częścią pakietu za 11 000 złotych. Bez sensu. Corando zaskakuje za to ilością miejsca w drugim rzędzie. No poważnie, zobaczcie jak tu jest dużo miejsca na nogi. Moim zdaniem aż za dużo i spokojnie można by było parę centymetrów przesunąć kanapę do przodu i uzyskać nieco większy bagażnik. Zarówno na nogi, jak i na głowę mam sporo wolnej przestrzeni, a mam 186 cm wzrostu. Z tyłu do dyspozycji mamy podłokietnik z 2 miejscami na napoje, gniazdo 230 oraz gazetownik. Niestety, gniazdo 230 oraz nawet podłokietnik to opcja. W podstawie tego nie mamy. Szkoda, że nawet w opcji nie ma oddzielnych nawiewów na tył czy złącz USB. W podstawie za to dostajemy piano black i twardy, szorstki plastik. Szkoda. Z przodu możemy mieć skórzane, w pełni elektryczne, podgrzewane i wentylowane fotele, ale to wszystko opcja. Ja mam podstawowe fotele, które są w pełni manualne i mają jedynie pakiet komfort, czyli półskóry oraz podgrzewanie. Muszę przyznać, że fotele są naprawdę wygodne i łatwo dobrać odpowiednią pozycję. Również deska rozdzielcza Corando no nie jest już powodem wstydu. Naprawdę, wygląda przyzwoicie. Miło, że ekran nie jest przyklejony nad deską, tylko jest ładnie wkomponowany oraz mamy czytelne cyfrowe zegary. Z tym, że te ekrany to oczywiście opcja, bo w podstawie są analogowe zegary oraz brak ekranu na środku i to już wtedy nie wygląda tak efektownie. Do ekranów jeszcze zaraz wrócę.
A w opcji Corando może mieć taki nastrojowy gadżet, jakim jest oświetlenie w kabinie z efektem 3D. Jest ono widoczne na desce rozdzielczej oraz na drzwiach. Efekt jest naprawdę bardzo ładny, zwłaszcza w nocy robi to szał. Niestety, w słoneczny dzień pełni rolę lusterka i potrafi mocno oślepić kierowcę i dodatkowo pokazuje, jak mocno rysuje się piano black. Aha, i ten czerwony kolor można zmienić na inne. Niestety, ja tego nie potrafiłem zmienić. Nie potrafiłem zmienić, bo system multimedialny działa koszmarnie wolno, jest bardzo nieintuicyjny i co gorsza, nie jest spolszczony. To drugie to duża wada, bo jednak takie auta często kupuje starsza klientela, która nie zawsze zna język angielski. Ale mówię, system działa naprawdę bardzo wolno. Ja miałem ten największy ekran, który ma ładne grafiki i który fajnie współpracuje z cyfrowymi zegarami. Jak podłączymy telefon poprzez Android Auto albo Apple CarPlay, to wtedy możemy na cyfrowych zegarach wyświetlić na przykład mapę z Google Maps, co jest genialne. Naprawdę genialne i chyba nie spotkałem się z takim rozwiązaniem w żadnej innej marce. W ogóle same zegary działają znacznie szybciej i płynniej niż system multimedialny. Poza kosmicznymi motywami mamy też takie klasyczne. Co ciekawe, motyw na chwilę zmienia się, jak automatyczne światła przełączają się z mijania na drogowe i w drugą stronę. No to jest trochę dziwne i lekko rozpraszające. Miło, że producent zostawił klasyczną obsługę klimatyzacji za pomocą fizycznych pokręteł oraz przycisków. W kwestii plastików, jest mocno średnio. Plastiki są momentami bardzo twarde, jest dużo piano black i większość plastików jest szorstka w dotyku. Na szczęście nic nie skrzypi, ale jakość plastików jest naprawdę niska. Jest nieco lepiej niż Dacia Duster, ale gorzej niż np. w Qashqaiu czy Tucsonie, chociaż to nie jest przepaść. Czuć lekką poprawę w stosunku do poprzednika. Dobra, to szybki rzut oka na schowki i zaraz przechodzimy do silników. Tutaj gama nie jest zbyt rozbudowana i pod maską nowego Corando może pracować jeden z dwóch silników. Mamy albo benzynowe 1.5 turbo, albo turbo diesla 1.6. Moce to kolejno 163 i 136 koni. Oba silniki mogą mieć albo manualną, albo automatyczną przekładnię, tak samo jak mogą mieć albo napęd na przód, albo na 4 koła. Aha, i od razu dodam, że te silniki to podobno jest własna konstrukcja SsangYonga. Podobno Koreańczycy zlecili austriackiej firmie zbudowanie silników dla nich i nie są to jednostki zapożyczone ani z Mitsubishi, ani z Kia Hyundai'a, a takie komentarze też czytałem pod zdjęciami Corando, które wrzucałem. Ja mam pod maską benzynową jednostkę 1.5 TGDI z przednim napędem oraz automatyczną skrzynią biegów. Tak ten zestaw brzmi. Czyli klasyczna rzędowa czwórka, nic nadzwyczajnego. Co ciekawe, producent wciąż nie podaje czasów przyspieszenia do setki, ale od czego jest moje magiczne urządzenie do pomiarów. Pora to sprawdzić. Wynik to 9,1 sekundy i to z minimalnym uślizgiem kół, więc można przyjąć, że w idealnych warunkach auto złamie 9 sekund. Przyzwoity wynik jak na 163 konie. Przyzwoita, a nawet dobra jest też reakcja na gaz i sama elastyczność. Corando, tak do 120, a nawet 140 km/h jest naprawdę żwawy i chce jechać. Szkoda tylko, że auto ma dwie spore wady. Spalanie i właściwości jezdne. Zacznę od tego pierwszego. W mieście nigdy nie udało mi się uzyskać wyniku mniejszego niż 10,5 litra. W zasadzie to już bariera 11 litrów jest bardzo ciężka do złamania.
Jeszcze gorzej jest w trasie, gdzie 10,5 litra to ja miałem przy 120, a przy 140 km na godzinę miałem już 12 litrów. Koszmarnie wysokie wyniki jak na auto, które waży 1435 kg, czyli wcale nie tak dużo. Myślę, że może jakby skrzynia była 7, a nie 6-stopniowa, to nieco zmieniłoby się spalanie. Ale to jest naprawdę bardzo wysokie. Bak paliwa ma 50 litrów. Druga wada to układ kierowniczy, którego równie dobrze mogłoby nie być. Poważnie, kręcąc kierownicą nie mamy żadnego czucia, co się dzieje pod kołami. Wspomaganie jest zdecydowanie za mocne, przez co jazda jest mocno nienaturalna. O ile w mieście to nie przeszkadza, tak na trasie jest bardzo dziwnie. A szkoda, bo na przykład zawieszenie jest optymalnie dobrane, jest naprawdę komfortowo, ale nie jakoś przesadnie buja na zakrętach. Oczywiście, wychyla się też na tych zakrętach, ale nie robi tego jakoś tak niebezpiecznie. Gdyby tylko było więcej precyzji i czucia w układzie kierowniczym, to byłoby idealnie. Prześwit Corando to solidne 18 cm, więc pokonywanie krawężników to nie jest problem. A przypominam, że w opcji mamy napęd 4x4. I w sumie przydałby się, bo tak jak jest mokro czy nawet wilgotno, to auto bardzo mocno traci trakcję. Czuć, że kontrola trakcji nie jest idealnie zestrojona i nie radzi sobie z tym momentem i mocą. Pora więc na cennik. Podstawowe Corando z silnikiem benzynowym 1.5 turbo, skrzynią manualną i napędem naprzód kosztuje 85 tysięcy złotych. Najtańszy diesel z manualem i też przednim napędem to 100 tysięcy złotych. Dopłata do automatu to 8 tysięcy złotych, a do napędu 4x4 to 9 tysięcy złotych. Mój egzemplarz kosztował 135 tysięcy złotych. Czyli i dużo, i mało. Tutaj przydałoby się popatrzeć na konkurencję. Taką idealną konkurencją wydaje się Mitsubishi ASX, ale ten niestety zniknął z cenników. Dalej, wydaje mi się, że dobrą konkurencją może być Nissan Qashqai albo Kia Sportage czy Hyundai Tucson oraz nawet Dacia Duster. No właśnie, Duster tutaj jest hitem, bo on w top wersji kosztuje 40 tysięcy złotych mniej niż Corando. Fakt, jest mniejszy, ale w niczym nie odbiega od Corando, a w kilku kwestiach nawet ucieka SsangYongowi. Pozostała konkurencja, którą wymieniłem, jest droższa i z podobnym wyposażeniem trzeba będzie zapłacić 10, 15, a czasem i 20 tysięcy złotych więcej. Tylko czy to się zwróci później, na przykład w przypadku chęci sprzedaży auta używanego? No, śmiem wątpić. SsangYong nie poddaje się i idzie mu to coraz lepiej, niestety wciąż nie tak, żeby zawojować rynek. Corando ma wady, które powinny być poprawione. Po pierwsze, spolszczyć menu multimediów czy zegarów cyfrowych. W sumie to można by też poprawić jego ergonomię, bo funkcje są bardzo dziwnie poukrywane. Po drugie, trzeba popracować nad układem kierowniczym, żeby pracował z większą precyzją i siłą. A po trzecie, przeprogramować silnik, żeby palił znacznie mniej. Po czwarte, popracować nad materiałami, tak żeby chociaż farba z kluczyka nie schodziła. Cena też nie jest rewelacyjna, a w przypadku chęci zawojowania rynku, to powinno być główną zaletą, która przyciąga klienta. Cześć!